Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny ranking z Total War Warhammer 3. Tym razem wzięliśmy na tapetę DLC 26 sztuk aż. No naprawdę powiem, że to jest wynik bardzo duży i tej zawartości jednak jest sporo. Omówimy sobie te każde DLC i oczywiście umieścimy w rankingu jako najlepsze, dobre, średnie, słabe i najgorsze. Będę oceniał na pewno mechanikę, to co oczywiście otrzymujemy, bo pamiętajmy, że ostatnie DLC na przykład jest rozdzielone. Powiedzmy, że jeśli mamy Omen of Destruction, no to jest rozdzielone na 3, tak samo Throne of Decay też jest rozdzielone na 3. A później już mamy powiedzmy te starsze DLC i one są troszkę inaczej tutaj skonstruowane, więc na to też będziemy oczywiście zwracać uwagę. Pierwsze co tutaj mamy, no oczywiście to zaczniemy od najnowszych w miarę, więc to jest Gorbat Omen of Destruction. Co mogę tutaj powiedzieć o tym DLC? No, to jest zmiana u zielonoskórych. Otrzymujemy legendarnego lorda zielonoskórych Gorbada, który jest strategiem. Tu również mamy wypisane, co osobiście otrzymujemy, czyli jeden legendarny lord, jeden legendarny bohater, dwóch lordów, dwóch bohaterów, 5 jednostek bojowych, 3 sławne regimenty, nowe oczywiście mechaniki i funkcje rozgrywki i oczywiście zgrywalne tylko w Imperiach Nieśmiertelnych, czyli największej mapie. Powiem szczerze, moje doświadczenie, które jest z Gorbadem związane, powiem szczerze, jest duże. I niestety, jak sobie tutaj zobaczymy, ostatnie recenzje oczywiście są w większości negatywne i tutaj się całkowicie z tym zgadzam. Z tego względu, że sam Lord jest bardzo słaby. Jednostki, które otrzymaliśmy, szczerze, nie mają w większości sensu. Orkom są całkowicie zbędne. Więc otrzymanie nie dość, że bardzo słabego lorda, bardzo słabych jednostek, no jest to troszkę tragiczne. Jeśli chodzi o tą mechanikę, co tutaj ma zastosowaną samą, czyli ulepszanie po prostu tych naszych jednostek, zmniejszania na przykład utrzymania armii, bo to też oczywiście mamy, no to powiem szczerze, no dupy to w ogóle nie urywa. Można tam sobie pokombinować i stworzyć bardzo mocne armie, bo oczywiście takie filmiki też są na internecie, ale powiem szczerze, dla mnie Gorbat to jest jedno z najgorszych chyba DLC, które oczywiście gdzieś tam miałem możliwość ogrywania, więc jeśli chodzi o Gorbada, no tutaj nie widzę żadnego za specjalnie pozytywu. Można powiedzieć, że delikatnym pozytywem u zmiany u zielonoskórych było to, że ta troszkę mechanika złomu się zmieniła, ale też bez żadnego, bym powiedział, polotu. Jeśli chodzi o Gorbada Omens of Destruction, no ląduje on całkowicie na samym dole listy, z tego względu, że jest po prostu tragiczny. Kolejne DLC to oczywiście Golfag Omen of Destruction, czyli w sumie ogry. Jeśli chodzi o ogry, no ogry w ogóle nie były zbalansowane, jak samo DLC wchodziło, dlatego też, jak sobie zauważymy, recenzje są mieszane. No nie dziwię się, z tego względu, że po jednym wykonanym kontrakcie mieliśmy tyle mięsa, że mogliśmy połowę obozu rozbudować, albo nawet dwa, więc no, to było na pewno nieprzemyślane przez twórców. Jeśli chodzi o samego Golfgaga, no powiem szczerze, on jest bardzo mocnym, legendarnym lordem. Jego mechanika jest też dosyć mocna. Na pewno cieszę się z tego, że osobiście lubię ogry. Ogrami trzeba naprawdę się trochę pobawić, żeby wygrać nie każdą bitwę. Więc jeśli chodzi o bitwy, jest to na pewno spoko opcja. Jeśli chodzi o przegląd zawartości, czyli jeden legendarny lord i jeden legendarny bohater, dwóch lordów i bohaterów, no odnośnie bohaterów, lordów, to dosyć spoko dostali powiedzmy te jednostki, więc to jest spoko. I jeśli chodzi o same jednostki, no, Yeti na pewno dobre, te świńscy jeźdźcy też jest spoko opcja. No ogólnie powiedzmy, że jednostki są naprawdę spoko. Mogło być coś ciekawszego, ale powiem szczerze, że jest ogólnie dobre. Więc zdecydowanie jeśli chodzi o nowe mechaniki, funkcje rozgrywki ogrów, dla mnie to jest olbrzymi plus. I ogrami się teraz gra dosyć przyjemnie, więc nawet zachęcam Was do zagrania właśnie nim i również ogrami, bo wtedy naprawdę czujemy ciekawą rozgrywkę, bo każda bitwa może być po prostu naszą od razu klęską. Więc powiem szczerze, to jest na pewno fajna opcja. Jeśli chodzi właśnie o te nowe jednostki, no
jeszcze krwawe sępy. No tutaj muszę powiedzieć, że to jest jednostka latająca, która jest bardzo miękka, ale to, do czego jest powiedzmy stworzona, całkowicie to wykonuje, więc to jest naprawdę bardzo fajna jednostka, więc powiem szczerze, no jestem naprawdę tutaj pod wrażeniem. Więc jeśli chodzi o ranking i oczywiście o naszego ogra, ja osobiście bym go wrzucił do najlepszych, bo mi się nim bardzo dobrze gra. Jeśli chodzi o zmiany, które gdzieś tam wniosły odnośnie ogrów, są bardzo dobre. Przy jednostkach może tam z 2 jednostki bym wymienił na coś ciekawszego, ale finalnie naprawdę jest bardzo dobrze pod względem mechaniki, pod względem samego legendarnego lorda. No trochę smutno, że legendarni lordowie, tym bardziej ci nowsi, mają bardzo mało tych misji legendarnych odnośnie tych najlepszych przedmiotów, no ale mam nadzieję, że to będzie gdzieś tam zmieniane, bo powiedzmy, że było to gdzieś tam ogłoszone. Jeśli chodzi o te ogłoszenia, to różnie z tym bywa. Skulltaker i kolejne właśnie tutaj Omens of Destruction, już trzeci i ostatni z Omenów. Jeśli chodzi tutaj o niego, czyli o Korna, no powiem szczerze, że Korn no dostał mocnego legendarnego lorda, mechanika jego była w ogóle niezbalansowana, to co tam było można robić, no było to po prostu szalone wręcz. Jeden legendarny lord, 2 legendarnych bohaterów, 1 lord, 5 oczywiście jednostek, 3 regimenty i funkcje rozgrywki i również nowe mechaniki. No powiem tak, mechanika na pewno jest nowa, jest inna, całkowicie się gdzieś tam różni. Plus jest na pewno taki, że możemy się tepać po mapie. Sam legendarny lord jest dosyć ciekawy, więc można się nim naprawdę fajnie pobawić. Zaczynanie też dzięki temu, że zaczyna w Lustri, no daje nam to bardzo dużo możliwości. Bo jednak walka z jaszczurami Kornem, no jest to dosyć ciekawa walka, tak samo z Bretonią, z jakimś tam Imperium od razu, no jest to bardzo fajna opcja. Mi się osobiście bardzo podobało granie nim, na pewno jeszcze gdzieś tam do niego wrócę, gdzieś tam się udało szybko całą lustrę podbić. I ta walka się może przenosić wtedy, no gdzie chcemy, czy możemy iść jeszcze w dół, czy możemy iść w górę, no możliwości sporo. Właśnie ten płaszcz czaszek jest fajną opcją. No jeśli chodzi o te jednostki, są te jednostki bardzo mocne. Tutaj szczerze powiedziawszy powstała najmocniejsza piechota w grze, która po prostu przejedzie każdego. Ale to już też mogliście sobie gdzieś tam zauważyć, jeśli chodzi o omówienie właśnie Omen of Destruction, bo troszkę tych filmów o to było. Więc no, moim zdaniem, jeśli chodzi o kupno i gdzieś tam zawartość tego, to powiem szczerze, że spoko. No na pewno jedynie co do czego się gdzieś tam doczepię, że balans, no niestety w Omens of Destruction całym balans to szczerze powiedziawszy nie istniał. To my byliśmy bardziej testerami niż ktoś ktokolwiek to testował, więc tutaj pewnie będzie dużo jeszcze zmian odnośnie jakichś tam jednostek, statystyk, bo sądzę, że tego tak raczej nie zostawią, tym bardziej patrząc na opinię większości gdzieś tam graczy, no trochę słabo mimo wszystko, ale i tak jeśli chodzi o Skulltakera, ja osobiście wrzucę go do najlepszych, bo sama rozgrywka jest bardzo ciekawa, mi się dobrze grało. Wiadomo, dużo osób jak się zagra na jakimś tam normalnym poziomie, na łatwym, no to będzie bardzo, bardzo, bardzo łatwo, ale na pewno są to dosyć dobre doświadczenia w graniu na przykład Kornem, więc jak dla mnie zdecydowanie tutaj na plus. Przejdźmy dalej i przechodzimy do LZ, Thrones of Decay. No powiem szczerze, Imperium dostało tutaj mega boosta, po strzelców, których otrzymaliśmy kawalerię, bardzo mocną czarodziejkę, która jednak wspiera tam środek tego Imperium, więc jak dla mnie naprawdę spoko opcja. Sam Theodor Bruckner, bardzo fajny bohater, mocny dosyć, wytrzymały nawet bym powiedział. Więc jeśli chodzi tutaj o to, jest to bardzo fajna. Szczerze powiedziawszy, że to jest chyba jeden z najciekawszych legendarnych lordów w Imperium, bo ja osobiście nie jestem zwolennikiem Imperium i zawsze je po prostu niszczę, ale jeśli chodzi o zagranie Imperium, to szczerze powiedziawszy dla mnie Elzeb von Draken, a i również Baltazar Gelc to są no, 2 legendarnych lordów, którymi osobiście bym dłużej pograł.
Po jakimś tam Karlem, czy tam innymi, to tak szczerze powiedziawszy nie czuję tego i jest to po prostu bardzo nudne. Z LC Fundrakiem przez to, że ona ma swoje jakby osobną mechanikę gdzieś tam grania, ulepszania swoich jednostek strzeleckich odnośnie prochu, no jest to bardzo fajna opcja i szczerze powiedziawszy, nie dość, że ona jeszcze jest czarodziejką na smoku, no gra się nią bardzo dobrze, od razu gdzieś tam powiedzmy walczy z tą Sylwanią i podbija okolice Sylwanii, to co wcześniej robił tutaj Baltazar Gelt, nim go przerzuciliśmy do Kataju, więc powiem szczerze, że tutaj ogólnie jest to bardzo fajna opcja, te mechaniki są ciekawe i moim zdaniem warto sobie gdzieś ją tam zakupić i sobie nią pograć, tym bardziej jeśli jesteście zwolennikami Imperium, a dużo osób jednak Imperium lubi. Więc jeśli chodzi o nią, osobiście bym ją wrzucił do jednych z najlepszych, bo naprawdę ona jest ciekawa. I to jest moim zdaniem bardzo fajne. Jeśli chodzi o kolejne tutaj DLC, no są to Krasnoludy, Malakai i Thrones of the Kai. Jeśli chodzi o Krasnoluda, sam Krasnolud jako legendarny bohater, raczej lord, szczerze powiedziawszy, nie jest moim ulubieńcem, ale te perki, które gdzieś tam otrzymuje do wspierania swojej frakcji, no jest to bardzo fajne, tym bardziej, że te jednostki, które również tam dostaliśmy, są bardzo mocne i zarazem ciekawe. Z tego względu, że mamy siekacz goblinów, mamy oczywiście sterowiec i no też ta mechanika gdzieś tam Malakai Mike'Sona jest dosyć fajna, bo z tego względu, że on tam ma te swoje wyzwania, musi zwalczać, zdobywać konkretne rzeczy, jest to spoko. Możemy sobie tam modyfikować wtedy działa jako kartacze, więc działa jako kartacze u krasnoludów, to powiem wam, że robią po prostu miazgę z piechoty. Same działa też znowu miażdżą strzelcy, znaczy jakieś tam bardziej potwory. Więc jeśli chodzi tutaj o to, o Malakai Mike'Sona, to jest też bardzo dobre DLC. Mimo tak jak mówię, na początku gdzieś tam nie lubię jednak tych krasnoludów, bo krasnoludy są troszkę takie bardzo defensywne, ja wolę bardziej taką, powiedzmy, agresywniejszą grę i no krasnoludy są troszkę wolne z tym wszystkim. Na pewno plus krasnoludów jest teraz taki, że odkąd weszło to DLC, no to mamy też ten plus, że mamy szybką możliwość konfederacji wielu tych krasnoludów i daje nam to ogromne możliwości, bo no, konfederacja jest tam zdecydowanie prostsza. Same te jednostki, które gdzieś tam otrzymaliśmy, też są dosyć ciekawe na różne warianty, można nimi gdzieś tam zagrywać, więc jak dla mnie jest to naprawdę dobre DLC i nawet warte tych swoich pieniędzy. Oczywiście jeśli kupujecie Thrones of the Kai na przykład 3 naraz, no to macie też taniej, pamiętajcie o tym, bo to warto. Zawsze warto sobie gdzieś tam zaoszczędzić. Przejdźmy w takim razie do kolejnego. Jeśli chodzi o Malakai, to też oczywiście wrzucam go, bo sama rozgrywka jest dużym plusem. Sam Lord, tak jak mówię, może strzelec za specjalny dobry z niego nie jest, ale bonusy, które gdzieś tam wprowadza, ma ten swój sterowiec, w którym możemy rekrutować jednostki, no jest to po prostu ok. Kolejna, powiem szczerze, jeden z moich ulubionych legendarnych lordów, Tamur Khan, czyli Thrones of the Kai ostatni. Więc jeśli chodzi o Nurgle, bo oczywiście tutaj o tym mowa, Nurgle są moją jedną z najbardziej ulubionych frakcji, bo mają swoje takie nietypowe rozgrywki, walki, więc jest to naprawdę bardzo fajne. Jeśli chodzi o Tamur Khana, ma on bardzo dużą zawartość. Szczerze powiedziawszy, Krasnolud, Malakai Mike'Son oraz Tamur Khan to są takie DLC, których zawartości jest tam dosyć sporo. Sporo się zmienia, całkowicie jakby to jest inny styl gry, więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Jeśli chodzi o samego Tamur Khana, jest on bardzo potężny, jego nowi właśnie legendarni bohaterowie, Kazak Skalany, i plus te wszystkie opcje, które on tam otrzymuje, jest tego naprawdę sporo, też nie wszystko chcę wam od razu spoilerować, bo jednak chodzi o to, żebyście sobie gdzieś tam pograli, sami potestowali. Jeśli chodzi o Tamur Khana, robiłem nim całą dominację, bo mi się tak mega spodobał, naprawdę mega mi się spodobał. I jeśli chodzi też o te jednostki, które tutaj otrzymujemy, no tutaj chyba nie mogę się doczepić do żadnej jednostki, bo każda jednostka, którą tutaj mamy, jest po prostu bardzo fajna. Czy to jakieś ogry, czy to właśnie seropuszne smoki, kawaleria, no po prostu miazga. Dla mnie to jest jedno, to powinno mieć w ogóle swój osobny ranking, jak dla mnie te DLC, więc dla mnie tutaj topówka taka zdecydowanie. Jeśli chodzi o kolejne,
tu będziemy już troszkę jednak negatywni. Dlaczego? Już tutaj wam wszystko powiem. Shadow of Change. No tutaj mamy jakby DLC, w którym otrzymujemy 3 legendarnych lordów i troszkę tutaj teraz o tym pomówimy. A dlaczego o tym pomówimy? No dostajemy oczywiście przemieńca, czyli odmieńca z Zincha, otrzymujemy matkę Ostankę, czyli z Kislewu i otrzymujemy Jan Bo, czy jakoś tak się oczywiście on nazywał. I co ja tutaj mam do zarzucenia? Na pewno mam do zarzucenia tu, że szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o odmieńca, nie jest to w ogóle mój jakiś tam legendarny lord, który mi się podobał. Matka Ostanka na pewno ma ciekawą gdzieś tam mechanikę, bo jest po prostu inna, więc zawsze coś nowego może być naprawdę mega ciekawe. Lokalizacja, w której się znajduje, no jest to takie pół na pół, ale nie ma dramatu. Jedynie z tych 3 legendarnych lordów najciekawszą opcją moim zdaniem jest właśnie on, czyli po prostu z Wielkiego Kataju. Dlaczego? Ma on też ciekawą mechanikę handlu, no jednak jest jako taki odrzucony gdzieś tam z tego Kataju, również ma tam jakieś inne jednostki, ale szczerze powiedziawszy te jednostki, które też otrzymujemy tutaj, no szczerze powiedziawszy nie są to jakieś mega dobre jednostki, jedynie jednostki od Kislewu wydają się tam powiedzmy w miarę ciekawe. Choć od Zincha też powiedzmy mamy jakąś tam jednostkę nie najgorszą, ale finalnie dla mnie nie jest to po prostu dobre DLC. Te jednostki niektóre, tak mówię, są ok, ale mimo wszystko jest po prostu dla mnie to dramat. Więc jeśli chodzi o Shadow of Change, ja osobiście dałbym to jako słabe. Może nie najgorsze, bo no tutaj są jakieś powiedzmy plusy tego, na przykład Jan Bo jest dobrym tym lordem, sama ta Matka Ostanka też. Odmieniec ma tą swoją taką skomplikowaną gdzieś tam mechanikę, można się tam mega pobawić, ale to jest szczerze powiedziawszy nie moja bajka, więc tu dla mnie to niestety no nie przechodzi. Przejdźmy w takim razie dalej, a dalej oczywiście mamy co? Coś fajnego, czyli Krasnoludy Chaosu. No Krasnoludy Chaosu, jak one wchodziły, ja od razu je zakupiłem. Osobiście mi się gdzieś tam spodobały, na pewno ta ich mechanika, bo teraz jest coś tego typu, że jeśli wchodzą nowsze gdzieś tam DLC, no dużo jest zaciągane od tych Krasnoludów Chaosu, jak chociażby te technologie i troszkę to się tam powiedzmy kopiuje. Mniej więcej ten wygląd, zachowanie tego wszystkiego. I jeśli tutaj chodzi o Krasnoludy Chaosu, powiem szczerze, osobiście mi się podobają. Może ten początek mają troszkę skomplikowany, bo nie możemy rekrutować od razu dużej ilości samych krasnoludów chaosu, tylko musimy grać goblinami, ale z drugiej strony to fajnie uczy grania goblinami. Tutaj też uczymy się bardziej zarządzać większą ilością na przykład surowców, czyli mamy nie tylko złoto, ale mamy też standardowe jakby surowce odnośnie machin wojennych, więc tu mechanika jest dosyć ciekawa. Tych jednostek otrzymujemy sporo. Sami właśnie krasnoludy chaosu znajdują się w takim miejscu, że możemy poszaleć, bo szczerze powiedziawszy, jeśli gramy Astragotem, możemy sobie niszczyć Norską, Chaos, Zatanem również, albo możemy się wbić na Kislev, więc tutaj no, możliwości jest naprawdę dosyć spoko. Jak gramy Astragotem popielnym, to możemy znowu bić Imryka, możemy wbić się na Ogry, no możliwości jest naprawdę sporo. Mechanika może na najwyższym poziomie trudności nie jest zbyt prosta, bo tych wrogów mamy nawet powiedzmy delikatnie wymagających. Samo DLC jest bardzo fajne, te jednostki, które gdzieś tam otrzymujemy też są dobre i mają swoje ciekawe zastosowania, więc to nie jest tak, że wszystko jest na jedno kopyto. Więc ja osobiście oceniłbym to może nie na jakie najlepsze, bo szczerze powiedziawszy jak się tam troszkę zagrało, to potem mogło troszkę tam gdzieś odrzucić. Ja osobiście chyba bym się gdzieś tutaj skłaniał między takim dobrym a najlepszym. Jeszcze tutaj brakowałoby jeszcze jedną jakąś tutaj tabelkę dorzucić między tym. Choć szczerze powiem, ja gdzieś tam mam słabość do tych krasnoludów, że są naprawdę spoko, ale mimo wszystko zostawię ich w dobrych. Przejdźmy w takim razie dalej. Czempioni of Chaosu, no. Czempioni Chaosu. No tutaj otrzymujemy no dosyć sporo, bo otrzymujemy Walkię, otrzymujemy Festusa,
Azazela, Zincha. No, powiedzmy, że nie jest źle, bo oczywiście jeśli chodzi o wojowników chaosu jest więcej, tylko mamy to po prostu podzielone delikatnie, więc to są tacy powiedzmy najnowsi. Festus czy Valkia bardzo ciekawi są dla mnie. Azazel już tak trochę mniej. Village, no Village jest w fajnej lokalizacji, więc Village'em można się naprawdę spoko pobawić. Jeśli chodzi o samych wojowników chaosu, no gdy to oczywiście kupujemy tych czempionów chaosu, no to otrzymujemy też sporo tych jednostek, więc jak dla mnie te DLC ma duże znaczenie. Ja osobiście posiadam wszystkie, więc gdzieś tam te doświadczenie jednak powiedzmy jest. Mimo wszystko jest to dosyć dobre DLC, cenowo może chwilowo nie stoi dosyć dobrze, ale ja osobiście, jeśli patrząc na taką walkę i Festusa, którymi można naprawdę mega dobrze się pobawić, bo zapamiętajmy o tym, że wojownicy chaosu jednak są dosyć rozwaleni po tym regionie na głównej mapie, więc jest to jednak całkowicie inne doświadczenie, chociażby przez to, że jednak walka Festus to dla mnie te DLC zdecydowanie powinno być jako dobre. Może nie jako najlepsze, ale jako dobre zdecydowanie tak. Kolejne DLC to jest w sumie taki bardziej dodatek kosmetyczny, czyli Blood for the Blood God. No, czyli mamy tutaj bryzgającą krew, ślady krwi na modelach, nowe losowe globalne wydarzenia kampanii i takie tam powiedzmy pierdoły. No, jest to oczywiście też tanie, więc jeśli chodzi o to, no to można wrzucić po prostu jakoś średnie, bo dużo osób będzie to lubić, dużo osób tego nie będzie lubić. Dla mnie jest to takie pół na pół, po prostu może być, a nie musi być, no i po prostu tyle. Kolejne co mamy, no to są oczywiście ogry. Jeśli chodzi o ogry, w ograch no ogry, jeśli nie wychodziło tam wcześniej te DLC, właśnie Omens of Destruction, no to ogry są takie sobie. Cenowo względem tego, co otrzymujemy tutaj w tej zawartości, no teraz powiedzmy, że jest to w miarę dobre, dlatego te opinie, co tutaj mamy mieszane, to są raczej starsze opinie. Cała mechanika tych ogrów się w sumie zmieniła, więc ogrami się gra teraz całkowicie inaczej. Ja, tak jak mówiłem gdzieś już wcześniej, jeśli chodzi o ogry, bardzo lubię ogólnie ogry, bo nie są to po prostu frakcje, które lecą wszystko na automacie, z tego względu, że mają bardzo podobne jednostki, pancerz jest tam bardzo mały, w większości są jednak to potwory, więc automat dla nich jest taki powiedzmy, no nieprzychylny, no. Więc jeśli chodzi o to, co tutaj otrzymujemy, bo otrzymujemy całą tą frakcję ogrów, skarga siepacza i oczywiście tłuścioszka naszego, no to powiem szczerze, ja osobiście, jeśli chodzi o nich, to bym ich wrzucił raczej do takich średniaków. Nie są może to tragiczni, ale też jakiegoś większego szału nie ma. No teraz po tych zmianach no dostali powiedzmy dużo na plus, bo gdyby nie te zmiany, no musiałbym ich wrzucić całkowicie do słabych. Albo i nawet do najgorszych. Kolejne DLC, które tutaj mamy, jest to Silence and Fury. No tu otrzymujemy oczywiście dwóch legendarnych lordów. Mamy to ze zwierzoludzi, czyli Taurux, mosiężny byk, nowe jednostki zwierzoludzi, również nowe sławne regimenty i jeśli chodzi o jaszczuroludzi, Oxylot, czyli szczerze powiedziawszy, tu jest całkowicie inna mechanika, bo on się też tepa tak po mapie, więc jest to dosyć ciekawe. Nowe oczywiście jednostki, sławne regimenty. I jeśli chodzi o te DLC, no powiem tak, Taurux mi się osobiście bardzo podobał, tym bardziej, że tam gdzie on jednak zaczyna, jest tam dosyć ciekawie, bo są tam jednak mroczne elfy wysokiego rodu, ma też bardzo szybką opcję dojścia właśnie na rogalika od elfów wysokiego rodu i jest tam po prostu ciekawie, jest dużo walk, trzeba się naprawdę napocić, żeby niektóre walki wygrać i te nowe jednostki, które też tutaj otrzymujemy, no są dosyć dobre, bo chociażby Gorgon czy Jabberjlit, czyli taki latający powiedzmy ociężały troszkę smok, to są bardzo fajne jednostki. Tak samo bohater Wargor, no potężny wojownik, naprawdę fajna opcja. Więc jak dla mnie tutaj DLC zdecydowanie jest na plus. Oxeolot z Jaszczuroludzi może nie jest moim dużym ulubieńcem, ale
ale mimo wszystko jest bardzo dużo osób, które uwielbiają jaszczuroludzi i no po prostu grają non-stop nimi. Choć z jaszczuroludzi mamy dosyć spory wybór tych legendarnych lordów i te mechaniki się tam jednak troszkę różnią, więc jeśli chodzi o te DLC, ja osobiście bym je tak umieścił między średnim a dobrym, z tego względu, że średni, bo no Oxeolo dla mnie po prostu za specjalnie nie przemawia. Taurus Mosiężny Byk dla mnie jest spoko, więc no tutaj sądzę, że można po prostu dać w średnim i to nie będzie aż takie ubliżające im, ale też nie będzie bez takiego, wiecie, większego szału. Jeśli chodzi o kolejne, co tutaj posiadamy, no jest to Twisted and Wild. Jeśli chodzi o to, no tutaj mamy leśne elfy siostry zmierzchu, więc to jest na przykład dla mnie bardzo fajna opcja, bo z siostrami zmierzchu nawet miałem tam delikatną taką, no w skrócie serię odcinkową. Troszkę gdzieś my tam graliśmy. Mamy też oczywiście jednostki. Również mamy z Kaweni Trod Nieczysty. Trod Nieczysty o tyle jest ciekawy, że jest to jednak klan Mouldera. Klan Mouldera bawi się z Kawenów trochę takimi modyfikacjami, mutacjami tych jednostek, więc tam jest dosyć ciekawa ta rozgrywka nimi, bo nie jest to po prostu nudne, nie jest takie kopiuj wklej z innych skawenów. Skaweni też są ogólnie bardzo ciekawą frakcją, więc tutaj polecam skawenami się też trochę pobawić. Z leśnych elfów, szczerze powiedziawszy, chyba siostry zmierzchu to jest moja najciekawszy po prostu dla mnie lord. Z tego względu, że zaczyna walczyć też z mrocznymi elfami i tam takie delikatnie bym powiedział, czuć trochę taką fabułę walki właśnie z tymi mrocznymi elfami. Tak samo gdzieś tam z no powiem szczerze, potem gdzieś tam walczymy jednak z tym chaosem, więc jest tam trochę po prostu wiele wrogów, których są taką powiedzmy naturalną, no naturalnymi przeciwnikami. Jeśli chodzi o jednostki, w na przykład takich skawenach otrzymujemy przeraźliwy pomiot, zmutowany szczuroogr, szczurowilki, no jest po prostu dosyć sporo tego. Dla mnie, patrząc po zawartości, patrząc po tych lordach, których otrzymujemy, jest to zdecydowanie dobre DLC. Może nie powiem, że najlepsze, bo zawartość też nie jest jakaś powiedzmy ogromna. Choć to też pamiętajmy, że to jest jednak też starsze DLC, więc to wszystko się jednak tutaj zmienia. Siostry Zmierzchu są zdecydowanie na plus. Moulder, jeśli ktoś lubi skawenów, no to jest moim zdaniem obowiązkowa pozycja dla tej osoby, więc ja osobiście dam ich po prostu w dobrych. Bo są DLC, które na mnie wywołały taki szok i bardzo dobrze mi się prowadziło gdzieś tam tą kampanię, a są takie, że troszkę się pograło, no i potem troszkę człowiek zaczął się jednak nudzić, bo było albo za łatwo, albo było po prostu monotonnie i to jest też potem ta różnica. Kolejne, co tutaj widzę, to jest chyba Eltarion, jak mi się dobrze tutaj wydaje. Tak, tutaj będzie z tego co widzę, wydaje mi się Eltarion, bo dokładnie Eltarion i oczywiście Grom. No, czyli orkowie i elfy wysokiego rodu. Jeśli chodzi o to, co my tutaj mamy, no sam tutaj na przykład Eltarion ma swoją powiedzmy tę Toriersę, to jest taka różnica, że on ma tam swoich jednostek unikatowych dosyć sporo. I on ma też również taką mechanikę, że możemy sobie zacząć albo powiedzmy tam na swoich ziemiach, na tym rogaliku, albo możemy wskoczyć na ziemię orków, choć już takich delikatnie by można powiedzieć orków, i wtedy możemy gdzieś tam sobie walczyć. Też jego mechanika jest troszkę inna niż elfów standardowych wysokiego rodu. Sam Grombebzol znowu jest bardzo skupiony na goblinach, na trollach, więc też jego gdzieś tam standardowa mechanika jest zmieniona, ma swój kociołek, w którym gdzieś tam gotuje, więc z tego można się naprawdę sporo pobawić. Osobiście DLC bardzo fajne. Jednostki, które też tutaj otrzymujemy, są dosyć dobre, bo Srebrzysta Gwardia na pewno gdzieś tam polecam. Jeśli chodzi o Feniksy, no jest dużo tych jednostek dla zabawy, jeśli chodzi o właśnie z Feniksów. Jak dla mnie te DLC można by tam ocenić dosyć dobrze. Tylko szczerze powiedziawszy, tu mamy dużo DLC-ków takich, które można dobrze ocenić i też można bardzo szybko popaść w takie ocenianie wszystkiego jak najwyżej, a tutaj trzeba się troszkę jednak zachować i być bardziej taką obiektywną osobą.
Więc jak dla mnie osobiście, no ja osobiście lubię Eltariona i Groma, rozgrywka jego jest dosyć dobra, więc szczerze powiedziawszy wrzucę ich po prostu do dobrych, bo moim zdaniem to zdecydowanie zasługuje na dobre. Kolejne DLC, które będziemy omawiać, to jest Malus Mroczne Ostrze i Mistrz Zasadzki, w sumie Mistrz Śmierci, Sknicz, czyli Skaweni i Mroczne Elfy. Jeśli chodzi o zawartość z Mrocznych Elfów, jednostki, które tutaj otrzymujemy, może nie są to jakieś mega mocne jednostki, bo na przykład Krwawa Meduza, no ujdzie, Rydwan Siewców tak sobie, Ołtarz Posoki średnio, no Syreny jako sławny regiment też tak średnio, no ogólnie jednostki są powiedzmy średnie. Jeśli chodzi o samego legendarnego lorda, jest to mój chyba ulubiony legendarny lord z Mrocznych Elfów. Grało mi się nim naprawdę najlepiej, tym bardziej, że teraz jeszcze czytam o nim książki i tym bardziej mam ochotę znowu nim zagrać, mimo że już grałem nim 3 razy. Jest to jednak mroczny elf, który został opętany przez demona i jego gdzieś tam walka, mechanika jest dosyć taka fajna. Mamy też przez to, że jeśli jesteśmy opętani, mamy gdzieś tam, stracimy kontrolę na miastach, więc musimy powiedzmy bardziej się gdzieś tam wysilić, ale znowu sam Lord staje się bardzo mocny. Szczerze powiedziawszy, z tego co kojarzę, on zbiera dobre opinie, jeśli chodzi o legendarnego Lorda, więc tutaj ludzie na pewno go lubią. Jeśli chodzi o Skavena, no o tyle ten Skaven jest moim zdaniem ciekawy, że ma całkowicie inną mechanikę rekrutowania armii, z tego względu, że on rekrutuje te swoje bardziej jednostki, swoich skrytoborców, triady, bo tak powiedzmy, że Skaveni w większości się raczej opierają na jednostkach strzelających. Tutaj jeśli chcemy rekrutować jednostki strzelające, to mamy po prostu drożej je. Więc musimy się bardziej skupiać na samej truciźnie, na zasadzkach i tego typu. Więc nie możemy rekrutować powiedzmy wszystkiego co chcemy. Znaczy możemy rekrutować co chcemy, ale płacimy za to ogromne wartości. Naprawdę ogromne. Sam legendarny lord, szczerze powiedziawszy, może jest dobry do walki z innymi bohaterami, ale do jakiejś tam walki przeciwko standardowym jednostkom, to tam większego szału nie otrzymamy. Plus jest taki, że on otrzymuje zlecenia od innych skawenów, więc można się tam w miarę łatwiej skonfederować. Oczywiście, jeśli też dotrzemy do tych skawenów, bo to też nie jest takie proste. Samo DLC oceniam raczej na takie dobre średnie, bo no jeśli chodzi o jednostki, nie ma tu jakiegoś szału. Jeśli chodzi o legendarnych lordów, no na pewno dla mnie Malus jest gdzieś tam na plus. Skaveni, no ja osobiście lubię troszkę grać z Skavenami, ale Skaveny zawsze mi się wydają zbyt prostą frakcją i bardzo szybko mi się nudzą. Więc tutaj mam troszkę takie mieszane te uczucia. Osobiście chyba bym to umieścił mimo wszystko do takiego średniaka, bo no nie mamy tu takiej powiedzmy dużej zawartości. Mimo że ci lordowie są naprawdę spoko, no to tam pozostałość już jest taka sobie, więc no musimy być brutalni, szczerzy, obiektywni. No niestety tak to wygląda w rzeczywistości. Przejdźmy w takim razie dalej. Jeśli chodzi o dalej, no tu jest w ogóle po prostu problem. Dlaczego jest problem? Bo tutaj posiadamy Wulfrika z Imperium, no i Nakai Wędrowiec od Jaszczuro Ludzi. No i tu jest troszkę problem, bo jeśli chodzi o Nakai Wędrowca czy Jaszczuro Ludzi, no moim zdaniem jest to bardzo fajna opcja. Jest to Jaszczuro Ludź, który jest hordą, więc rozgrywka jest bardzo ciekawa, tym bardziej, że zaczyna on jednak w Kataju, gdzie tych ziem do plądrowania jest naprawdę blisko, sporo. Walki są tam naprawdę takie zacięte, już sam początek gry jest bardzo trudny nawet dla niego na najwyższym poziomie trudności, bo możemy jedną walkę przegrać i się na przykład już nie pozbieramy. No z Wulfrikiem jest w sumie bardzo podobna sytuacja, bo jeśli Wulfrik gdzieś tam przegra pierwszą bitwę, to może szczerze powiedziawszy po nim, bo początkową armię on ma bardzo słabą. Sam Wulfrik, jak dla mnie, też jako ten legendarny lord, nie jest jakiś mega mocny. Więc tutaj jego mechanika też jest bez jakiegoś większego szału. Zdecydowanie tutaj duży plus jest na pewno za Nakai Wędrowca, ale za Wulfrika to moim zdaniem jest ogromny minus i szczerze powiedziawszy, no mam tutaj
no problem, gdzie ich tak naprawdę wrzucić. Przyjrzyjmy się jeszcze tak naprawdę dokładniej tym jednostkom. No myśliwi są na przykład spoko. Wozy bojowe, no wozami bojowymi trzeba się bardzo dużo bawić i szczerze, jeśli jest to ogromna bitwa, no to tymi wozami bojowymi jesteśmy w stanie ciężko coś ogarnąć. Znowu mechaniki hordy, czyli na KI wędrowca, jest bardzo duży plus, więc szczerze powiedziawszy, ja bym to dał do średniaka. Z tego względu, że niestety gdyby tu zamiast Wulfrika, Wulharta, sorry, nie Wulfrika, co ja tutaj mówię, zamiast niego gdyby było coś naprawdę ciekawszego, no to zdecydowanie dałbym do dobrych, albo nawet do najlepszych. No ale niestety sam ten od Imperium jest tragiczny, więc to jest dla mnie niestety duży dramat. Przejdźmy w takim razie dalej, a dalej mamy oczywiście kogo? No, Skavenów, a kogo możemy mieć? Klan Skryre i oczywiście kult Soteka, Jaszczuroludzie. Jeśli chodzi o klan Skryr, no powiem szczerze, nim się na pewno dosyć dobrze gra, bo no, jest to moim zdaniem bardzo fajna opcja. Jeśli chodzi tutaj o jednostki, które tutaj posiadamy, no i Kiczpon też ma swoją tą bombkę taką atomową, ma swój warsztat, w którym może ulepszać te nasze jednostki, więc to na pewno jest dobra mechanika, zawsze coś ciekawszego. Tutaj również mamy wypisane te wszystkie jednostki, te wszystkie zmiany. Też nie będę tutaj wszystkiego omawiać, bo po prostu by mi chyba gardło wysiadło kiedyś. Więc tu mamy naprawdę bardzo dużą zawartość i jest to zawartość, którą powiedzmy wykorzystujemy podczas rozgrywki, bo to też jest ważne. Jeśli chodzi o w ogóle Soteka, to Sotek jest też ciekawym jaszczuroludziem i powiem szczerze, że w jaszczuroludziach no chyba byłoby trzech, czy no w sumie trzech chyba, którymi bym grał, mimo że ich tam jest naprawdę sporo, którzy mają jakiś naprawdę większy sens. I tutaj te DLC osobiście wrzucę do jednych z najlepszych, bo tutaj warto sobie to kupić. Z tego względu, że zagranie na przykład z Sotekiem, czy zagranie Ikitem jest bardzo fajną opcją i bardzo ciekawą opcją, więc tu zdecydowanie damy do jednych z najlepszych. Mimo że też nie jestem jakimś ogromnym fanem jaszczuroludzi, ale tutaj zawartość, którą otrzymujemy, lordów, których otrzymujemy, naprawdę są po prostu tego warci. Przejdźmy w takim razie dalej i tutaj mamy wampiry. Ale oczywiście piratów, nie zwykłych, tylko Wybrzeże Wampirów. Wybrzeże Wampirów dla mnie jest bardzo dobrym DLC-kiem. Oczywiście nowe jednostki, nowa cała frakcja. No tutaj mamy też mechanikę zdobywania szat, podboju. No ogólnie frakcja jest bardzo fajna. Może potrzebuje jakichś tam delikatnych, powiedzmy, zmian, żeby się troszkę polepszyć w niektórych wartościach, ale mimo wszystko osobiście wrzuciłbym do jednych z najlepszych. Ja osobiście uwielbiam Wybrzeże Wampirów, jest to naprawdę mega dobra frakcja i ciekawa, więc dla mnie zdecydowanie tutaj plus. Przejdźmy w takim razie dalej. Jeśli chodzi o dalej, no mamy tutaj oczywiście Staruchę i mamy oczywiście Arielkę. I teraz mamy trochę ciężką rozkminę. Z tego względu, że dla mnie na przykład Arielka, świetlista, no jest taka sobie. Nie podoba mi się w ogóle, no po prostu no nie. Jeśli chodzi o Staruchę, Starucha zaczyna w ciekawym miejscu. To jest na pewno plus. Walka z staruchą, gdzieś tam mechaniki tej staruchy nawet są powiedzmy wznośne. Jeśli chodzi o Arielkę, no ja tego w ogóle nie czuję. Jednostki wyjątkowe, czy tam unikalni lordowie, bohaterowie też nie ma tam jakiegoś mega dramatu. Ale jak dla mnie, szczerze powiedziawszy, jest to takie dosyć słabe DLC i szczerze powiedziawszy wrzuciłbym to do słabych, nawet delikatnie mówiąc, no do najgorszych można bym to nawet wrzucił, ale powiedzmy, że będziemy dzisiaj w miarę miłosierni dla akurat Arielki i Staruchy, więc wrzucimy po prostu do słabych. Kolejne DLC, no to oczywiście Królowie Grobowców. Królowie Grobowców, no to można powiedzieć, że na dwoje babka wróżyła. Z tego względu, że Królowie Grobowców, sama frakcja jest naprawdę bardzo fajna. Mechanika jest całkowicie inna.
limity na armii nałożone, znowu zerowy koszt utrzymania armii, no to jest dosyć ciekawa opcja. Ja osobiście powiem szczerze, na przykład Setra Nieśmiertelny, czy Najwyższy Hierofant Hatep, czy Arkan Czarny, to są dosyć ciekawi na pewno lordowie. Jeśli chodzi o Królową Khalidę, no tutaj takie powiedzmy sobie mech trochę. Sama frakcja ma ogromny potencjał. Samo DLC jak dla mnie zasługuje no na wiele, no powiedzmy, że na takie dobre możemy ich wrzucić. Brakuje mi tutaj trochę, szczerze powiedziawszy, troszkę lepszych tych jednostek i możliwości, żeby jednak każda tutaj armia od nich każdy powiedzmy lord od nich mógł mieć od razu dwie armie i dopiero trzecia powinna być na limicie. Z tego względu, że tak grając na przykład Katepem, gdzie walczymy z mrocznymi elfami, to jedna armia to jest szczerze powiedziawszy jakiś żart. Tylko Arkan oczywiście czarny ma tam dwie armie, więc no tu tylko tego najbardziej się mogę doczepić. Jeśli chodzi o jednostki, o rozwój, no jest to ciut powiedzmy wolniejsze, ale sam zamysł gdzieś tam tej frakcji jest bardzo fajny. Te jednostki niektóre też są bardzo ciekawe, mają takie swoje powiedzmy unikatowe funkcje, więc jak dla mnie zdecydowanie no dam tutaj na plus. Kolejne do czego przejdziemy to jest frakcja, którą lubię bardzo, ale która szczerze powiedziawszy na daną chwilę jest bardzo, bardzo słaba. Jest to oczywiście norska. Mamuty, trolle, grasanci. Tutaj mam oczywiście Wulfrika. Już po prostu, aż mi się te nazwy pomyliły. Jeśli chodzi tutaj o legendarnych lordów, których mamy, czyli Wulfik, Wędrowiec i Trok, no są oni fajni, są tacy dosyć inni niż niektórzy lordowie. Sama mechanika, gdzie musimy utrzymywać się w sumie z portów, jest dobrą mechaniką, bo można z tych portów naprawdę sporo kasy otrzymać, dodatkowo jak obozowują, mają mniejsze utrzymanie armii, więc to też jak dla mnie jest na duży plus. No niestety na pewno minusem są jednostki, które gdzieś tam otrzymujemy i przeciwników, których w sumie mamy dookoła. No mamy tutaj zdecydowanie duże problemy, bo te jednostki są dosyć słabe. Więc jeśli chodzi o, szczerze powiedziawszy, umieszczenie tego DLC-ka, tak jak mówię, samą norską lubię bardzo, ale jeśli chodzi o jednostki, które gdzieś tam otrzymujemy, no muszę ich wrzucić do słabej, no są po prostu tragiczni. I te walki są po prostu bardzo monotonne, kopiuj wklej. No musimy iść dwoma, trzema takimi samymi słabymi armiami, żeby też walczyć z jakimiś bardzo potężnymi wrogami, więc no jest to trochę taka, no dla mnie lipa. Na pewno za plus jest, że mechanika tych portów, że z tych portów żyjemy, że mogą sobie gdzieś tam skonfederować innych, no bo to jest takie powiedzmy dosyć naturalne dla norskiej, więc no dla mnie to jest na przykład plusem, ale sam fakt, że reszta to jest dupa. Przejdźmy do elfów, czyli oczywiście leśnych elfów, jak tutaj posiadamy. Tu mamy sporo powiedzmy z tych elfów. Bo tych lordów, tych wszystkich jednostek, tego wszystkiego jest naprawdę spoko. Bo tutaj otrzymujemy oczywiście Oriona i Turtu. Jeśli chodzi o leśne elfy, mi się na przykład Orion nawet podobał. Sam legendarny lord jest fajny. Tam, gdzie jednak on też zaczyna, jest spoko. No Durtu bardzo podobnie zaczyna. Sam lord też jest fajny z tego względu, że jednak jest czarodziejem, drzewcem i wojownikiem, jest takie mega kombos. I też nie lubi elfów. To jest w ogóle śmieszne. No ale nie lubi. No jest drzewem, no nie lubi. No po prostu tak jest. Jeśli chodzi tutaj o te DLC, cenowo względem tej jakości, co otrzymujemy, no chyba bym się raczej na to nie skusił. Więc jeśli chodzi tutaj o to, co otrzymujemy, Orionem szybko się wam się może znudzić, jeśli gracie na słabym poziomie trudności. Jeśli chodzi o Durtu, no Durtu to jest troszkę bardziej wymagający niż Orion jak dla mnie. Mimo wszystko chyba leśne elfy wrzuciłbym do słabych, średnich. No między tym bym się gdzieś tam raczej zastanawiał. A z tego też względu, że niestety jeśli chodzi o leśne elfy, dla mnie te jednostki, które tam powiedzmy są, większość tych jednostek jest po prostu tragicznych i to mnie też w ogóle nie przekonuje, więc no tak to zostawimy. Przejdźmy w takim razie dalej, a dalej mamy oczywiście co? No mamy oczywiście krasnoludy,
No i Skarśnika, czyli jest wyścig po prostu o Karak 8 szczytów. Czyli Belegar i oczywiście Skarśnik. Jeśli chodzi o Skarśnika, uwielbiam. Jest to mały dziad, który ma swego Squiga i gdzieś tam przemierza i niszczy krasnoludy. To jest bardzo fajna opcja. Jest to taki delikatny szef goblinów i goblinami bardzo fajnie się gra. Gobliny są naprawdę spoko. Trzeba się trochę namęczyć, trzeba zastosować jakieś skomplikowane mechaniki, taktyki, ale jest to bardzo fajna opcja. Jeśli chodzi o Belegara, no Belegar jest dla mnie taki trochę... Plus taki na pewno jest, że Belegar jest twardy jak skała. To jest na pewno gdzieś tam plus. Lokalizacja jego jest taka trochę niezbyt pozytywna, bo jeden zły krok i jest koniec. Tym bardziej, że krasnoludy wolno się troszkę rozwijają na początku, więc tutaj jest troszkę problem. Więc jeśli chodzi o te DLC, osobiście patrząc pod względem jednostek, powiedzmy, no jednostek, tak samo miejsca zaczęcia, samych lordów, no można powiedzieć, że tutaj no dobre jest. Bo Skarśnika trzeba tutaj docenić, bo Skarśnik jest naprawdę fajnym lordem. Belegar mimo wszystko ma te swoje duchy, więc też jest ciekawie, więc możemy tutaj umieścić spokojnie. Dalej, gdzie przechodzimy, jest już troszkę trudniej z tego względu, że jest tam Volkmar. No i jest oczywiście kto? Helman Gorst. Jeśli chodzi o Helmana Gorsta, no to tutaj na pewno jest fajny. On jest dosyć ciekawym lordem z wampirów i no trzeba się nim troszkę czasem napocić. Trzeba jechać ostro w zombiaki. Ale jeśli chodzi o Volkmara, no to tutaj już wychodzi to zdecydowanie gorzej. Ja nie jestem zwolennikiem Imperium, Volkmara tym bardziej. Jeśli chodzi o to, co dziś otrzymujemy w tym DLC, no to jest powiedzmy troszkę lepiej. Więc tu na przykład można by powiedzieć, że jest ogólnie samo DLC jest bardzo fajne, tym bardziej urządzenie Mortis otrzymujemy. Więc szczerze powiedziawszy dla mnie, no te DLC powinno być dobrych albo najlepszych, z tego względu, że chociażby przez te same wampiry i jednostki, które tam otrzymujemy, no jest to bardzo ważne DLC, tym bardziej jeśli ktoś lubi grać wampirami. Jeśli chodzi o Imperium, to można tam gdzieś delikatnie powiedzmy oko przymknąć, więc tak to wygląda. Kolejne oczywiście DLC, no to są zwierzoludzie. No, zwierzoludzie bardzo fajna frakcja, jest to jednak horda całkowicie, więc tutaj rozgrywka jest naprawdę fajna opcja. Dwóch oczywiście legendarnych lordów, którą tutaj gdzieś otrzymujemy. Otrzymujemy oczywiście rasę. Powiem szczerze, że jeśli tutaj chodzi o granie z wieżoludźmi, no gra się mi po prostu bardzo przyjemnie, bardzo monotonnie na późniejszym etapie gry, bo wybór jednostek, który gdzieś tam posiadamy, nie jest dosyć spory, więc, więc tutaj na pewno jest to troszkę problem, ale na przykład taki Kazrak Jednooki jest bardzo fajnym, legendarnym lordem z tego względu, że zaczyna powiedzmy w sercu Imperium i tam jest dosyć ciekawa rozgrywka z tego względu, że tam jest chaos, tu nagle Norska, tutaj zwierzoludzie, tu wampiry, teraz tu jeszcze ogry, więc tam jest po prostu z kim walczyć. No i sam Malagor, Mroczny Omen, jest też w dosyć ciekawym miejscu, bo zaczyna jednak on w tych pustkowiach od dzikich orków. Ma blisko na przykład Korna, więc powiem szczerze, tych dwóch legendarnych lordów, których otrzymujemy, jest to bardzo dobra rozgrywka i można się nimi bardzo dobrze pobawić. Więc tu osobiście mam do nich zdecydowanie sentyment i powiedziałbym, że to jest też jedno z najlepszych DLC, bo jednak frakcja zwierzoludzi jest bardzo fajna. Mam nadzieję, że oni też z czasem dostaną coś ciekawszego z tych jednostek, no i będzie to wyglądać po prostu o wiele lepiej. Ostatnie DLC, które tutaj będziemy omawiać, mamy to po prostu wojowników chaosów, takich najstarszych, pradawnych. Czyli oczywiście trzech, plus oczywiście jednostki, jakieś abilitki. Jest tu Kolek, Sigvald i Archon Wszechwybraniec. No, powiem szczerze, że Kolek to wydaje mi się taki najmniej ciekawszy z tych legendarnych lordów, których otrzymujemy. Ale mamy to oczywiście styl grania hordy, co też macie tam, gdy kupicie ten wcześniejszych wojowników chaosu, więc jest też ten sam styl. Archon Wszechwybraniec to jest powiedzmy taki, no
szczerze powiedziawszy, priorytet, jeśli chcecie się zagłębić w chaos. Dla mnie po prostu jest bardzo ciekawy. Sam Sigvald, przez to, że jest tam jednak gdzieś delikatnie wyznancem Slanesha, też robi ciekawą robotę. Więc tu, jeśli chodzi o te DLC, otrzymujemy ciekawych lordów, ciekawą lokalizację i początek na pewno. Jeśli chodzi o jednostki, no jednostek też sporo tutaj dostajemy z chaosu, chociażby tą katapultę, czyli te działo, które otrzymujemy jest bardzo mocne. Tu nawet mamy wypisane dokładnie jakie jednostki, lordowie, wszystko tutaj macie wypisane, jest tego dosyć sporo. Cena DLC wydaje mi się jest taka w miarę spoko, więc tutaj jeśli chodzi nawet te 28 zł, jakbym miał dać za samego Sigvalda i Archaona Wszechwybrańca, jest moim zdaniem dobrą ceną. I tutaj te DLC, przez to, że Archon Wszechwybraniec, no zdecydowanie leci do najlepszych. Moi drodzy, tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście komentujcie, możecie też napisać swoją listę. Każdemu zawsze wszystko się przyda, jakaś nowa informacja. Mamy też na kanale w miarę nowe osoby, które dopiero zagłębiają się w świat Total War'a, Warhammera. No więc tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!